pięknej córeczki i chciałabym Wam opowiedzieć o zabawkach, jakie posiada moje dziecko. Odkąd pojawiła się Natalia, wielokrotnie z mężem zastanawialiśmy się, jakie zabawki można byłoby jej kupić, aby były bezpieczne, funkcjonalne, niedrogie, a co najważniejsze, podobały się Natalce. W kolejnych odcinkach omówię zabawki, z których korzysta Natalia, jakie są ich główne wady i zalety. No tak omówimy. W pierwszym odcinku opowiem Wam o karuzeli marki Fisher-Price, która została zakupiona w Smyku za około 200 zł. Tak? Z pudełka możemy dowiedzieć się, że jest ona przeznaczona dla dzieci od 0 do 5 miesięcy. Posiada dwie funkcje, funkcję karuzeli oraz funkcję stojaka. W zestawie znajduje się pilot, którym możemy włączyć i wyłączyć urządzenie, a także zmieniać melodię. Nie? Czyli to, co lubisz najbardziej. Możemy sobie takim to oto właśnie urządzeniem zmieniać melodię. Urządzenie zasilane jest dwoma rodzajami baterii. Pilot dwoma bateriami R6 oraz karuzela 4 bateriami R20. W środku, w pudełku, znajduje się instrukcja w języku polskim oraz na opakowaniu znajduje się ostrzeżenie mówiące o tym, że należy zdemontować karuzelę, gdy dziecko zacznie raczkować. My zdemontowaliśmy karuzelę, gdy Natalia miała 8 miesięcy i zaczynała aż samodzielnie wstawać w łóżeczku, a tasiemki i misie dodatkowo kusiły ją fajną zabawą i po prostu ciągnęła je, co mogło po prostu grozić uszkodzeniem urządzenia, bądź też nawet złamaniem i zrobieniem krzywdy dziecku. Samo urządzenie wykonane jest z tworzywa sztucznego, z elementami pluszowymi, takimi jak misie motylki oraz tasiemkami. Jest ono wykonane ładnie, estetycznie, ale w naszym przypadku z kilkoma drobnymi niedociągnięciami, ale można po prostu to pominąć. Teraz opowiem Wam o wadach i zaletach tego urządzenia, jakie udało nam się zauważyć. W pierwszej kolejności chciałabym omówić wady. A więc tak, po pierwsze, niestabilne mocowanie do łóżeczka, co zademonstruję w dalszej części odcinka. Głośny mechanizm karuzeli. Kłopotliwa wymiana baterii, gdyż żeby dostać się pod tą klapkę, a karuzela przymocowana jest do łóżeczka, najpierw trzeba zdemontować ją w ogóle z łóżeczka, następnie odkręcić taką przystawkę, jeszcze jedną klapkę i dopiero wtedy jesteśmy przy bateriach. Dalej, projektor, który miał wyświetlać liście i motylki, no niestety w naszym przypadku nie spełnił swojej funkcji. Nawet przy całkowitych ciemnościach w pokoju efekt był bardzo nikły, wręcz niezadowalający i po prostu dla osób, które spodziewają się tego, czego widzą w reklamie, czyli ładnie oświetlonego sufitu, no niestety bardzo rozczarują się. Teraz omówię zaletę. Do dyspozycji mamy 6 różnych melodii, dwustopniową regulację głośności, zginany pałąk, delikatne światełko od dołu, to zademonstruję za chwileczkę, możliwość korzystania z lampki od dołu, z projektora oraz z melodyjek, wszystkiego naraz oraz oddzielnie, a także pilot oraz dwie funkcje tego urządzenia, to już co mówiłam wcześniej, czyli karuzela oraz stojaczek. Teraz zademonstruję, jak mocuje się urządzenie do łóżeczka. W tym celu dodatkowo potrzebujemy śrubokręta. I gotowe.
Tak jak mówiłam, w naszym przypadku karuzela jednak obwisała się nad łóżeczkiem, co niestety w tej chwili jest bardzo wyraźnie widać. Poziom pierwszy głośności i poziom drugi głośności. Oraz można wyłączyć. Projektor od góry, światełko od dołu. Działanie projektora, tak jak już wspomniałam wcześniej, no nie spełniło naszych oczekiwań. Pokażę Wam to dzięki zastosowaniu specjalnej opcji Night Vision. Musiałam się do tego niestety uciec, ponieważ przy kompletnych ciemnościach w mieszkaniu naprawdę bardzo małe efekty byłyby widoczne. Co zaraz zresztą będziecie mogli zobaczyć. Podsumowując, w naszym przypadku karuzela sprawdziła się. Były noce, kiedy okazała się niezastąpiona. Natalia bardzo szybko zasypiała przy dźwiękach melodii oraz wpatrzona w światełko od dołu. Powiem szczerze, że do tej pory jeszcze jak włączymy na podłodze jej karuzelę, to wykazuje duże zainteresowanie misiami i lubi się po prostu z nimi bawić. Ogólnie polecam zakup jak najbardziej karuzeli do łóżeczka. Dziękuję bardzo.